Tomasz Łysakowski, psycholog. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry. W takiej chwili szczerości jeszcze przed anteną powiedział, że akurat temat, którym chcemy się zająć, na kanwie którego chcemy w ogóle poruszyć kwestię bycia optymistą albo pesymistą. Ogłoszony niedawno rezultat badań przez naukowców z Harvardu okazuje się być wynikiem znanym od lat i badanym od lat. Czyli optymiści żyją dłużej niż pesymiści i w ogóle mają łatwiej w życiu. Tak, ale dlatego, że chodzi o to, że człowiek docelowo, jak my się rodzimy i jak my funkcjonujemy, jest optymistą. To znaczy, że żeby stać się pesymistą, coś się musi stać, albo inaczej, albo musimy mieć pewne predyspozycje genetyczne. Normalnie jesteśmy optymistami. Naprawdę? Tak, okazuje się, że większość ludzi to optymiści. Słuchajcie, czyli proszę Państwa, to jest optymistyczna wiadomość, czyli rodzimy się z takim pakietem, tylko potem go niszczymy. Nawet lepiej. Zrobili kiedyś badania, gdzie okazało się na przykład, że 98% czy 99% nauczycieli uważa, że uczy lepiej niż przeciętny nauczyciel. My jesteśmy na ogół optymistami, chyba że mamy depresję, bo okazuje się, że wtedy rzeczywiście stajemy się realistami. Pesymistów jest wbrew pozorom bardzo mało. Wolimy, żeby szklanka była do Tak. połowy pełna oczywiście. Natomiast druga sprawa to jest to, dlaczego my później, nawet jak sobie podzielimy, bo oczywiście część ludzi w toku życia staje się pesymistami, ale to z uwagi na informacje zwrotne. No bo jak inni mówią, że coś jest źle albo coś źle przebiega w ich życiu, to oni zaczynają wyciągać z tego wnioski i oczywiście okazuje się, że to wpływa też na zdrowie. Słuchajcie, kochani, czytałam taką książkę Niebieskie strefy i tam jest kilka takich opisanych stref, no między innymi Sardynia, gdzie ludzie żyją bardzo długo. Gdzie jest największy odsetek ludzi ponad 100 lat, ponad stuletnich. No i jak oni sobie żyją? Żyją... Dzień dobry. I optymistycznym krokiem wjeżdżamy do was z kwiatami prosto z łąki. Proszę pana! Agatka. W jakim towarzystwie? Dzień dobry, Agatko. oui, oui. No maestro. I tam, Dziękujemy tobie i pięknie. tam właśnie A ty tak zostań sobie tu z jest, nami jako... tak. Ja już Proszę dostaję? Państwa, A ja mamy w nic nie ogóle... mówię? Amerykańscy naukowcy, proszę Państwa, spróbowali to zwerbalizować, a my go mamy tutaj na miejscu. Przykład Optymistę? optymisty na Tak, i potęgę. wiecie co, i po prostu ludzie na tej Sardynii, to wyglądałoby to tak, że ja się budzę i mówię, to dzisiaj z Kubą sobie kawkę strzelę, prawda? I idę do Kuby Bo się na nie piechotkę. stresują. Tak, Właśnie. idę sobie spacerkiem, analogowo, rowerem podjadę do Nie, sklepu, Kuba, nie stresują kupię się. Są tacy ludzie, pomidory, którzy się zjem potem nie mało stresują. mięsa i myślę sobie, co za Ale piękny to tak jakbyśmy dzień. powiedzieli, ludzkość parę lat temu wszyscy płakali nad Grecją, natomiast w skali Europy Grecy popełniają, jak to się mówi, najmniej samobójstw. W porównaniu z Litwą to jest 10 razy mniej prawie. I teraz dlaczego? Bo jest ciepło, bo żyje się leniwie, bo ludzie się nie stresują. Tym, co sprawia, moim zdaniem, że my rzeczywiście przy pesymizmie zaczynamy mieć krótsze życie, jest to, że kiedy my się stresujemy, kiedy coś się dzieje, ktoś coś od nas chce albo boimy się czegoś, wydziela się w naszym ciele taki hormon kortyzol. Kortyzol. Tak, kortyzol sprawia, że tak, po pierwsze to serce bardziej bije, podnosi ci ciśnienie, ale to wszystko sprawia, że mamy większą później szansę, na przykład na chorobę serca. No i Otóż tak, i ten umiera się kortyzol, wcześniej. tak, Dokładnie. ten kortyzol czyni spustoszenie. Słuchaj, ty sobie pojedz trochę, dobra, skosztuj. Kortyzon kortyzonem, ale jest jeszcze coś takiego, co serotoniny, to kolejna historia. Jak poćwiczymy, dużo ich się uwalnia. Ja jak zajdę z siłowni, to mam takiego banana na twarzy. Tak, ale Cudowna słuchaj, sprawa. Ale jedzenie też chyba w to możemy zaliczyć, co do tego pakietu. Absolutnie tak. W makaronie jest coś takiego, co się nazywa tryptofanem, Tak. który podnosi poziom czegoś tam. Serotoniny Tak. właśnie, dlatego, Serotoniny, że, o. ale tryptofan, żeby nie było, tryptofan jest również tutaj, bo tryptofan jest w każdym białku, które jemy A. i teraz jeżeli jemy białko, rozkładamy je na tryptofan, do naszego mózgu dostaje się hormon szczęścia serotonina i hormon snu melatonina. Jak się najemy na obiad, to jesteśmy śpiący, tak, szczęśliwi. ty sobie jeszcze jednego kęsa, a ja tutaj się pomądrzę. Chłopaki, i to chyba jest jednak tak, że jak człowiek jest optymistą No. i jeszcze, nie wiem, no ma rodziców optymistów, fajnych przyjaciół, to też prowadzi się lepiej. W sensie takim, że nie potrzebuje używek, prawda? Nie potrzebuje palić papierosów, nie potrzebuje pić dużo alkoholu, bo ma taki drive, taki napęd z kosmosu. Tak, ale też, żeby nie było. Czyli lepiej, po prostu lepiej dba o siebie. Badania, które się robi, No. dotyczą bardzo często starszych ludzi, którzy są optymistami i patrzy się, czy oni żyli 60, 70 czy 80 Okej, lat. i? Natomiast z badań wynika, że czasami w młodości to lepiej być bardziej ostrożnym, dlatego że optymiści też o wiele częściej podejmują ryzyko. No bo jak mam na przykład szybko jechać, a jestem optymistą, to jest większa szansa, że myślę sobie, a nie złapią mnie albo nic mi się nie stanie. Więc co ciekawe, w młodym wieku czasami lepiej być trochę pesymistycznym,
niebezpiecznym, dlatego że optymizm może wpływać na to, że chętniej podejmujemy zachowania ryzykowne. Nie dożyjemy wtedy starości. Dobra, to mamy pytanie z sali, bo skoro rodzimy się tak zwanym carte blanche, a właściwie trochę nie do końca, bo jesteśmy my się optymistami. rodzimy Z pakietem optymistycznym. Dobra, No właśnie. jasna sprawa. Dobra. Wróć z pakietem optymistycznym i teraz poprzez przeróżne doświadczenia, wypadki życiowe możemy tym pesymizmem troszeczkę tak przesiąknąć. To pytanie, czy już w takim wieku, kiedy jesteśmy w stanie myśleć racjonalnie i racjonalnie wyczytać, że zdecydowanie lepiej być optymistą, jesteśmy w stanie z tego pesymizmu wyjść i znowu przejść na jasną No stronę niestety mocy? to nie jest takie proste, bo inaczej to ludzie w depresji by pewnego dnia wstawali i mówili: o, to ja od dzisiaj nie będę miał depresji i by im mijała. To nie jest tak. Dlaczego? Bo to zależy między innymi oczywiście od tego, co my mamy w mózgu, jaką mamy dietę, ale też od tego, jakie mamy informacje zwrotne ze środowiska. Co to znaczy? Jeżeli ja od innych słyszę na przykład: o, jaki jesteś cudowny, wspaniały, jest super. Feedback tak zwany. Feedback, to w tym Tak. momencie mi rośnie samoocena. Okazuje się, że rośnie też poziom optymizmu, rośnie ekstrawersja. Natomiast jak ktoś będzie słyszał w kółko tak zwany negatywny feedback, to oczywiście po jakimś czasie zacznie się pesymizm, depresja i to nie ma tak łatwo, że okej, dobrze, my możemy sterować tym, dobierając sobie znajomych, ale jak już mamy tych znajomych, a rodzina tym bardziej jest niekontrolowalna, no to niestety oni są w stanie w nas zasiać pesymizm. No i oczywiście zdarzenia życiowe, no bo trudno, żeby ktoś, kto stracił, nie wiem, rodzinę w wypadku, Nie był daj Boże. optymistą życiowym. To prawda. Kubuś, twoja Ja jestem recepta na cudownym optymizm? optymistą. Dzisiaj przez przypadek, przez moje jedzenie załapałem się na tą mięciutką kanapę. Jest cudownie. Proszę Państwa, Nie przyzwyczai się. Nie, dobra. Zdecydowanie polecamy tę opcję optymistyczną, naprawdę. Nawet ćwiczenia rano przed lustrem, uśmiechnąć się, od razu się robi człowiekowi lepiej. No i na A ty? siłowni, bo jak się ćwiczy, Tak. podnosi poziom testosteronu. I oczywiście też mamy dobre. A ty wiesz, Tomek, od pierwszych sekund w tej rozmowie byłeś cały czas uśmiechnięty i takich gości my kochamy. Zdrowie nasze, proszę Państwa, co dalej w programie? Podpisujemy się pod tym. Nie wiem, ale proszę Państwa, i tak będzie dobrze.